Dzień dobry drodzy widzowie, witamy się z Wami w świątecznym odcinku, a za mną auto, które skradnie Waszą uwagę równie efektywnie jak Grinch skradł święta. Mowa o Suzuki Jimny. Suzuki Jimny jedynym w swoim rodzaju, który został zbudowany od zera z naszą pomocą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i efektem tego jest wystylizowanie go na Forda Bronco. Wszystko, co widzicie na tym aucie, jest full custom. To nie jest żaden pakiet, który można kupić. To jest auto, które zostało de facto zbudowane i przygotowane od zera na zamówienie klienta, którego mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć u nas na kanale, bo jest to osoba, którą prawdopodobnie większość z Was zna. Auto zostało kupione w Dubaju przez nas, rozebrane do ostatniej śrubki. No już nie przez nas, my to tylko nadzorowaliśmy przez firmę, która się specjalizuje w tego typu tematach i złożone do postaci, którą widzicie w chwili obecnej. I zaczynając od przodu, oczywiście przedni grill został wystylizowany na Forda Bronco, charakterystyczna krata w kremowym kolorze z halogenami, których na dole nie było. Mamy tutaj takiego skid plate'a, można było powiedzieć. On tam dosyć głęboko schodzi, ale dołu to on nam raczej nie zabezpiecza. Jest to raczej kwestia stylistyki. No i sprawia to, że cały przód tego auta wygląda zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Pojawił się też mały garbik na masce. No przeuroczy jest ten samochód. Bardzo mi się on podoba. Jimny w ogóle staje się moim zdaniem trochę tym, czym Garbus tych lat temu, czy tam Beetle lat temu, ile za 40, z 50, nie wiem ile Beetle ma lat, ale mniej więcej tyle. Czyli mamy samochód, który stosunkowo nie jest drogi w zakupie, stosunkowo nie jest drogi w utrzymaniu, ale ma tak interesującą bryłę i jest tak wielozadaniowy, że po prostu szturmem wbija się i myślę, że uchowa się nawet w popkulturze, dlatego że no staje się ten samochód w pewnego rodzaju ikoną. Od boku widzimy, że zostały zastosowane koła z fajnym chromowanym deklem i oczywiście w kremowym kolorze. Są jeszcze opcje takie, żeby w ogóle nie było tych błotników. Wygląda to super, jest to dla mnie rewelacja, ale niestety w przepisach prawa polskiego nie da się tak jeździć, więc musieliśmy te nadkola pozostawić. Zmianom uległy także lusterka, które wyglądają zupełnie inaczej. Obok mamy Jimny'ka, który jest akurat u nas i to jest zupełna seria. Co prawda pięciodrzwiowa, ale większej różnicy nie ma. Więc jak możecie zobaczyć, lusterka są zupełnie inne i wyglądają zupełnie inaczej. Nadkola również też są inne, bo tutaj mamy przecież plastik, a tam już mamy lakier. No o przednim zderzaku i froncie to już nie wspomnę, bo o tym już rozmawialiśmy. Progi też zostały polakierowane, bo jak widzimy tutaj mamy dokładnie to samo co tu i to nie zostało zmienione, więc de facto ta bryła boczna pozostała nienaruszona. Zmieniony został oczywiście kolor dachu, który jest kremowy. I dołożony został fajny bagażnik dachowy, ale taki bagażnik w stylu, bo tu mamy oczywiście drewno, tutaj mamy chrom, no i tu mamy mat, także jest totalnie klasycznie. Do środka dopiero przejdziemy, bo tam też się dużo dzieje i zostało zmienione wszystko. Zupełnie wszystko. To auto było w welurku, a teraz jest troszkę inne. Z tyłu wydarzyło się najwięcej. Oczywiście na samym początku możemy zacząć od koła zapasowego, które również zostało użyte to samo, co w pozostałych 4 przypadkach. Jest kompletnie inne niż to, które jest w wersji seryjnej, co możecie zobaczyć właśnie tu. No, koło jak koło, ono wisi, ale jak widzicie tutaj jest z maskownicą po prostu przykręcane. Tam mamy już w tym samym stylu, co są pozostałe 4 sztuki. Ale najwięcej się zaczęło dziać w obrębie zderzaka i świateł, dlatego że to zostało przerobione diametralnie i zbudowane w zasadzie od zera. Kierunkowskazy są okrągłe, światłostopu są okrągłe, światło cofania również jest okrągłe, a cały zderzak został no, totalnie zmodyfikowany, zmniejszony, odchudzony i ta piękna, urocza drabinka. Ciekawy jestem, do jakiej wagi ona jest. Ale nie będziemy tego testować, bo szkoda by było. No i 2 chlapacze z tyłu. 2 chlapacze z tyłu, które również dodają takiego offroadowego charakteru. Myślę, że to jest trafne słowo. W znaczący sposób na odbiór tego auta oczywiście wpływają koła. No bo de facto jak popatrzymy na ten samochód z boku i na tamten, no to ono ani nie dostało lifta, ani nic, ale zobaczcie, jak zwykły Atek po prostu zmienia obraz całego samochodu i tak naprawdę nie pozostawia złudzeń, że jest to auto stricte
terenowe. Myślę, że czas przejść do środka, bo tam się również dzieje dosyć sporo. O tym, że Jimny jest wyposażone w sposób wystarczający, mówiliśmy już wcześniej w poprzednich filmach, natomiast nie jest na pewno wykończone w sposób luksusowy. To nie jest gadżeciarskie auto, to jest auto wyposażone w taki sposób, żebyście mogli nim po prostu podróżować. Ale nie o tym, bo ten samochód jest zupełnie inny i dostał zupełnie innego looku wewnątrz. Zostało zmienione wszystko. Ten samochód był szary, miał welurki, natomiast skończył w wersji no przynajmniej przyciągającej uwagę i w kolorystyce, która mi się bardzo podoba. Może zacznijmy od sufitu, bo na niego patrzę. Oczywiście cały sufit jest w alkantarze w kolorze, który współgra z całym kolorem deski. Zostały również obszyte skórą wszystkie rączki. Ta po stronie pasażera, po stronie kierowcy, również tutaj taka mała strachłapka. To wszystko jest obszyte skórą. Skórą również został obszyty ten element na kierownicy. On jest cały skórzany, wcześniej był plastikowy. No, kierownica też jest ze skóry. Sama ta tapicerka skórzana, no bo fotele, jak widzicie, też są również skórzane, ma taką fajną fakturę, bo to nie jest taka zwykła skóra, ona nie ma być taka luksusowa, tylko ona ma być taka troszkę rustykalna. Ona jest taka lekko zestarzała, taka przygotowana, żeby miała odpowiednią fakturę, odpowiedni kolor. I teraz bez jaj, bo tak troszkę śmieszkujemy, ale moim zdaniem jest to zrobione w sposób rewelacyjny i bardzo mi się podoba. Pasuje adekwatnie do całego stylu auta i robi wrażenie wow. Także to jest element, który również uległ zmianie. Poza tym z wyposażenia wszystko jest seryjne, czyli klima automatyczna, tempomaty, multifunkcja, kamery cofania, nawigacja. To wszystko w Jimnysiu da się nabyć drogą kupna. Tu mamy też fajny taki element. Standardowo już jest wypuszczone USB. Proszę bardzo. To jest akurat fajne, bo tego w serii nie ma. I elementy wnętrza, które są słodko wykończone tym fajnym kolorem miętowym, no bo to chyba taki jest kolor. Jak widzicie, w Jimniku z tyłu nie ma zbyt dużo miejsca, bo nie pcham się, żeby tam wejść. Ta kanapa jest raczej dla jaj. A ci, którzy takie auto kupili z polskiej dystrybucji po chyba 2020 roku, doskonale o tym wiedzą, ponieważ jej tam w ogóle nie mają. Także to jest atut, że tu siedzenia są względem rynku europejskiego, ale to, na co zwracamy teraz uwagę, to zmiana kolorów też plastików, no bo one nie są z przypadku, jak to Bartek powiedział wcześniej, tylko faktycznie zostały kompletnie zmienione, polakierowane na taki sposób, żeby no, współgrały z całym kolorem brązowym i wszystko wychodzi na to, że nawet się nie pomylili chyba, jest z jednej tej samej palety kolorystycznej. Zostało zadbane o wszystkie szczegóły, patrzcie, jest nawet zrobiony case na gaśnicę, także nawet to nie pozostało bez niczego i jest skórzane. Podobno w Suzuki Jimny znajduje się gdzieś bagażnik. Z nim jest jak Yeti. Każdy o nim słyszał, nikt go nie widział. I co wam powiem? No jest go tyle. Dlatego powiedziałem, że tylne fotele to są tak bardziej dla picu. Chociaż wychodzi na to, że mają regulację kąta oparcia. Także są też luksusowe. O, proszę bardzo. Może być tak, może być tak. Ale jak go złożycie, to już jest całkiem sporo placu, więc wydaje mi się, że to jest tylko tak, żeby kogoś przewieźć, ale nie rozmawiamy teraz o modelu jako modelu, tylko rozmawiamy o modyfikacji tego egzemplarza konkretnego. Jak nabyć takie Suzuki Jimny? Bo to jest pewnie pytanie. Takich aut w Polsce nie ma. Jest tylko jedna sztuka, którą też kiedyś sprowadzaliśmy. Mieliśmy przyjemność sprowadzać. Nie wiem, czy jest dalej w Polsce, czy nie. A ta będzie druga. I nie ma ani jednej. I myślę, że w Europie za wiele ich nie ma. Widzieliście już, że przerabiamy Jimniki na G-klasy. Widzieliście Jimniki w wersji 5-drzwiowej, 3-drzwiowej, ale takiej pewnie jeszcze nie widzieliście. Czas oczekiwania na takie auto jakieś 1,5 miesiąca, nie? Od momentu zlecenia. To tak plus minus. Samej przeróbki. Samej przeróbki, tak, nie, no to nie mówimy o kupnie, tylko mówimy o samej przeróbce, ale możemy to zrobić. Jak wiecie, jesteśmy tam na miejscu, jesteśmy tu, jesteśmy tam, więc możemy efektywnie pomóc wam z przygotowaniem takiego Jimnysia. Są jeszcze różne inne wersje. Są jeszcze Jimnysie, które są stylizowane na Defendery, na Baja Sport też są takie. Pogooglujcie trochę za tym.
to pewnie znajdziecie więcej. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję wziąć udział przy realizacji tego projektu, że zaufano nam, że to zostanie dowiezione do końca, bo jest to robione zupełnie zdalnie. I cieszę się, że w Polsce pojawia się coraz więcej takich ciekawych samochodów. Ja tym samym dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę, składam Wam najserdeczniejsze życzenia noworoczne i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Jeżeli interesują Was ciekawe samochody, informacje o tym, jak importujemy je z Dubaju i innych zakątków świata. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!